Witajcie kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was gościć na moim kanale Butik Diet. Dzisiaj przedstawię Wam zalecenia żywieniowe oraz proponowaną suplementację i ziołolecznictwo w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów, zwane gośćcem postępującym, jest to układowa choroba tkanki łącznej. Jest to przewlekła choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym. Choroba ta ma szereg objawów, ale do najważniejszych z nich należą objawy zapalne stawów, zapalenie kaletek maziowych oraz zapalenie pochewek ścięgnistych. Dieta w tym schorzeniu jest niezwykle istotna, ponieważ ona pomaga w zmniejszaniu stanu zapalnego. Co zatem powinniście jadać? Po pierwsze, należy spożywać owoce i warzywa. Codziennie powinno się zjadać od 500 do 700 gramów warzyw i od 300 do 500 gramów owoców. Są to pokarmy bardzo bogate w witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty, tak jak na przykład karotenoidy. Dieta oparta na warzywach ma silne działanie przeciwzapalne, ponieważ, tak jak powiedziałam, zawiera antyoksydanty takie jak witamina C, witamina E, witamina A, selen czy cynk. I te antyoksydanty usuwają wolne rodniki inicjujące procesy zapalne w obrębie organizmu. Witamina C również niezbędna jest do produkcji kolagenu, który buduje chrząstkę i poprawia stan tkanki łącznej. Warzywa, jakie proponowałabym, to sałata, ogórki, por, brokuły, marchew, buraki, seler, pietruszka, kiełki i warzywa strączkowe. Owoce to borówki, żurawina, jagody, czarna porzeczka, truskawki czy ciemne winogrona. Po drugie, dieta powinna być bogata w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe oraz kwasy omega-3. Wpływają na redukcję stanu zapalnego i powodują zmniejszenie dolegliwości bólowych. Produkty bogate np. w kwasy omega-3 to są oczywiście ryby, które będą też źródłem witaminy D3, czyli tłuste ryby morskie jedzcie, skorupiaki, olej lniany, olej rzepakowy, orzechy włoskie, migdały czy oliwę z oliwek. Z diety należałoby jednak wykluczyć cukier oraz alkohol, który będzie nasilał stan zapalny. Należy również wykluczyć nadmiar kwasu arachidonowego, kwasy omega-6, bo jest to czynnik prozapalny i występuje np. w oleju słonecznikowym lub kukurydzianym. Należy wybierać przetwory mleczne, ale chude lub półtłuste, bowiem tłuszcz mleczny ma również właściwości prozapalne. Jest to źródło nasyconych kwasów tłuszczowych, zaostrza dolegliwości bólowe w obrębie stawu, jak również może prowokować objawy alergii i zakwaszenie tkanki łącznej. Utrudnia również redukcję masy ciała, a więc nie jemy pełnotłustych przetworów mlecznych, serów żółtych, brie, camembert, topionych, homogenizowanych, mleka 3 i 2. Ograniczamy w diecie również sól, produkty gotowe i przetworzone, które mają dużo substancji konserwujących, na przykład takie produkty to tłuste mięsa czy wyroby wędliniarskie, dlatego należy czytać etykiety w sklepie bądź piec samemu. Ponieważ nadwaga lub otyłość przyczyniają się do obciążenia stawów i zwiększenia dolegliwości bólowych, to należy kontrolować masę ciała oraz eliminować z diety produkty, które się przyczyniają do właśnie przybrania na wadze. Na przykład pieczywo pszenne, pieczywo cukiernicze, tak jak drożdżówki czy pączki, bagietki czy słodycze. To, co również jest bardzo istotne, to dbanie o pokarmy bogate w kolagen, ponieważ kolagen pełni funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu stawów i chrząstek. Ogranicza on zarówno aktywność enzymów prozapalnych, jak również ułatwia regenerację już zmienionych chorobowo kości i stawów. Kolagen możesz znaleźć zarówno w galaretkach owocowych, ale te kupne będą miały na pewno w składzie cukier, lub w galaretach warzywnych, czy na przykład ryba w galarecie zawiera kolagen, czy chrząstka rekina. Kolagen również możesz kupić w postaci suplementu diety. Z przypraw, jakie bym zalecała, jeżeli właśnie cierpisz na takie prozapalne schorzenia, tak jak reumatoidalne zapalenie stawów, to na pewno kurkumę, po drugie imbir, po trzecie goździki, na pewno również anyż, czosnek czy miętę. W Twojej kuchni powinny gościć również majeranek, tymianek czy bazylia. Ale również możesz dodać do niektórych potraw chrzan czy estragon. Należy unikać gotowych, sztucznych mieszanek oraz ostrych przypraw.
Jeśli cierpisz właśnie na to schorzenie, to powinieneś pić przede wszystkim wodę mineralną, naturalną, bez dodatku cukru, jak również zieloną herbatę. Jeżeli lubisz herbatę czarną, niech ona będzie słaba i tak samo jeżeli kawa, niech również będzie ona słaba. Alternatywne diety dla osób cierpiących na to schorzenie to jest dieta wegańska, dieta wegetariańska i dieta laktowegetariańska. Teraz przedstawię Ci środki ziołowe, które polecałabym przy tym schorzeniu. Po pierwsze jest to winorośl właściwa, która zawiera silny przeciwutleniacz zwany procyanidami i ten silny przeciwutleniacz neutralizuje worne rodniki w stawach i ma działanie przeciwzapalne. Po drugie, to co powiedziałam wcześniej, kurkuma zawiera kurkuminę, która będzie skutecznie łagodziła sztywność i ból. Kadzidłowiec, żywica tej rośliny, zawiera kwas, który hamuje rozwój właśnie zapalenia stawów. Czarci pazur jest to środek przeciwzapalny i seler korzeniowy, wyciąg z tej rośliny, łagodzi stany zapalne. Czyli tak jak widzicie, drogie panie, drodzy panowie, chociaż w większości niestety na reumatoidalne zapalenie stawów cierpią kobiety, przychodząc do mnie do gabinetu pokazują właśnie biedne te dłonie, które mają stan zapalny i pytają, co mogą jeść, czego mają w diecie unikać. Tak jak widzicie, dieta w tym schorzeniu jest niezmiernie istotna, dlatego zwracajcie uwagę, jak wygląda wasza kuchnia, co jecie na śniadanie, co jecie na obiad, co jecie na kolację, jaką wodę pijecie, co kupujecie w sklepie, czytajcie składy właśnie wędlin, jak również przetworów mlecznych. To wszystko jest niezmiernie istotne, jak również oczywiście wizyta u reumatologa czy ortopedy, który da wam odpowiednie leki. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli uważacie, że treści tutaj dzisiaj przedstawione komuś się przydadzą, bo ktoś niestety cierpi na to schorzenie, bardzo proszę o udostępnianie tego odcinka. Jeżeli podoba wam się to, co tutaj widzicie, to fajnie by było, abyście włączyli subskrypcję, jak również dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, że już przygotowałam dla was nowy odcinek. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam w kolejną niedzielę na moim kanale Boutique Diet.